Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, błogosławię każdego człowieka, który nosi w swoim sercu to moje słowo i je sobie ceni. Błogosławię każdy wysiłek, który realizujecie z troską i poświęceniem, aby oddalić się od tego, co jest sprzeczne z moją wolą. Moi umiłowani, jako Ojciec miłości, kiedy moje dzieci mają cierpieć, ostrzegam je przez moich proroków o cierpieniach każdego rodzaju. Módlcie się, ludzkość jest nadal zagrożona wielkim błędem sumienia człowieka, który zapomniał o mnie. Moja matka nie ustaje w swoich wezwaniach i wciąż wylewa swoje łzy, mimo to moje dzieci nie miękną. Ona płacze przed uporczywą odmową człowieka, przed ciągłą odmową na moje wezwania. Moja miłość miłosierna zsyła oczyszczenie, w którym będą cierpieć sprawiedliwi i niesprawiedliwi, oczyszczenie większe niż potop dla tego pokolenia, ogień spadnie z nieba. Diabeł nie spoczął, wszedł potajemnie między ludzkość, a ludzkość jest zadowolona z tego, co się dzieje, ponieważ widzi błędy ludzi jako normalne postawy, w jednej chwili wzywają do odnowy. Odnowy, która nie idzie w parze z ubóstwem czy miłosierdziem, przeciwnie, żyją w krytyce, aby zniszczyć moje dzieła, nie znają milczenia, widzą cierpienie innych jako znak zwycięstwa. Ludzkości, oto chwila chwil, błąd zagarnia władzę, filozofie i błędy moralne i teologiczne tworzą tę nową odnowę, pogarda dla życia wtargnęła w człowieka i doprowadziła go do jego najprostszych instynktów. Moi umiłowani, zjednoczcie się, nie rozdzielajcie, nawet jeśli każdy będzie chciał prowadzić siebie, to jest wielkie niebezpieczeństwo, to jest to, na co czeka diabeł, aby posiąść duszę i w ten sposób doprowadzić wszystkie moje dzieci do wypowiedzenia mi duchowej wojny. Ten, który jest największy ze wszystkich, niech będzie najmniejszy i niech będzie pokorny, aby zachować jedność z braćmi, ten, który ma hierarchię, niech będzie najpokorniejszy ze wszystkich, inaczej nie będzie naprawdę wiernym apostołem moim. Dzieci, nie przestawajcie być uważni ani na chwilę. Wiecie, że zło nazywają dobrem, a grzech ukrywają fałszem, który nie jest moją wolą. Ludzkość stoi w obliczu największej i najbardziej śmiertelnej wojny przeciwko mnie i wszystkiemu, co oznacza mój dom. Ludzkość przekroczyła zło Sodomy i Gomory, przed tak wielką i tak zgubną przewrotnością. Przywódcy wielkich narodów podpisali szemrane umowy, aby zagarnąć tych, którzy są moi i doprowadzić ich do cierpienia i niezmierzonych cierpień. Zaprzeczacie mojej sprawiedliwości, zapominając, że przychodzę z wagą w moich rękach i będzie ona sprawiedliwa, nie przyzwalająca na grzech. Moja sprawiedliwość nie jest błędna, jest boska. Większe interesy sprawiają, że człowiek błądzi, aby powiększyć łupy zła, dając fałszywe wyjaśnienia na temat mojego miłosierdzia i pochwalając grzech, im większy tym lepszy. Wzrost prześladowców moich wiernych jest wielkim znakiem, że przyjdę wkrótce, aby wykorzenić z moich pól tych, którzy sadzą plewy, propagując błędy i sprowadzając siły zła na tych, którzy są moi. Umiłowany ludu, nie lękajcie się, lecz zachowujcie wiarę w moje słowo i bądźcie świadomi mojej miłości i mojej sprawiedliwości, a wiedząc o moim powtórnym przyjściu, nie lękajcie się przed tymi, którzy was prześladują. Podobnie moje legiony czekają na mój sygnał, aby pomóc moim wiernym, mój anioł przychodzi z moim słowem, aby je ogłosić i chronić tych, którzy są moi. Przyjdźcie do mnie, przyjmijcie mnie i pozostańcie wierni moim przykazaniom. Umiłowani,
przygotujcie się w wierze, nie lękajcie się moich wezwań, przyjdźcie do mnie, a mój duch da wam ulgę w ucisku, pocieszenie w utrapieniu i ujrzycie nowy świt, obleczeni w moją świętość. Mój umiłowany ludu, z taką samą stałością tego, kto mocno wierzy w swojego Boga, tak moje dzieci są tymi, którzy będą trwać pod bezlitosnym słońcem gniewu waszych braci i sióstr oraz ataków natury. Człowiek, skażony przez siebie i to, co go otacza, nie oprze się ciągłej inwazji żywiołów stworzonych przez człowieka nauki. Fale rozprzestrzeniają się wraz z powietrzem, atakując i powodując niekontrolowane postawy człowieka, co ma na celu uczynienie go mniej ludzkim, wyobcowanie jego zmysłów i uczuć, aby nie łączyły się ze mną. Człowiek sam zaproponował swoją autodestrukcję. W ten sposób jego uczucia i jego wiara będą mogły negatywnie wpłynąć na świadomość, że każdy jest dzieckiem moim, wypełnionym od początku, miłością mojego Ducha Świętego. Mój lud nie zna całej surowej rzeczywistości, a prawda jest zakrywana złymi celami. Umiłowani, te moje zapowiedzi, w których ostrzegałem was, że staniecie się tylko liczbą, nadeszły. Jako przeludnione, zmniejszą was z woli potężnych, którzy kierują światem. Człowiek żyje i będzie żył nie widząc dalej, będąc powierzchownym i fizycznym w każdym aspekcie swojego życia. Bez mojego ducha oświetlającego człowieka, pozostaje on pozbawiony mądrości. Chodzi postrzegając tylko to, na co pozwala mu jego 5 zmysłów, to decyduje o świadomości, jaką każdy z was utrzymuje nad chwilą, w której żyje. Nie chcę ludu złożonego z wielkich uczonych, lecz z prostych dusz, które mnie kochają, które pragną wiedzy i są świadome, jak nauka manipuluje ludzkim zachowaniem. Mój Kościół nie został ostrzeżony przez hierarchię i w tej chwili chodzi nieświadomy znaków czasu, w tej chwili chwil. Ten, kto zwraca się do mnie, szukając mojego światła, znajdzie je. Ci, którzy w ciemności swego uporu zaprzeczają mojemu słowu, zaprzeczają także historii ludzkości. Tak jak w przeszłości, nadal zaprzeczają temu, co nadchodzi, aż dotknie ich płonący ogień, dopiero w tej chwili poznają, że zaparli się mojego słowa, że nie uwierzyli we mnie i odwrócili się od mojej prawdy. Moje dzieci nie chodzą w prawdzie ani nie pragną mojej prawdy. Moje stworzenie żyje zgodnie z moją wolą i ona będzie wykonawczym ramieniem mojej sprawiedliwości. Mój Kościół będzie niespokojny, podzielony, ale nie zostanie pokonany. Mój umiłowany ludu, moich wrogów jest nadmiar, spokój nie pozostaje w ich sercach, nie znają mojej miłości, najbardziej intymne włókna ludzkiego serca stwardniały i stwardnieją jeszcze bardziej. Tak wiele szkodników przeszkadza wam w zaufaniu do mojego słowa i w jego przyjęciu. Biada temu, kto zaprzecza mojemu słowu, zaprzeczy mojemu odkupieniu. Wy, umiłowane dzieci, nie odwracajcie się ode mnie, bo moja sprawiedliwość nadejdzie wkrótce i przyjdę zebrać żniwo. Umiłowani, wasi aniołowie stróże walczą z demonami, które nie grasują w pobliżu, ale które weszły do serca człowieka. Wiem dobrze, że to moje słowo jest dla niektórych włócznią, dla was jest bolesne, żyjąc w swoich wygodach, nie chcecie czekać na mnie należycie przygotowani, aby stanąć przed moją sprawiedliwością. Nie wszyscy, którzy mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego, ani wszyscy, którzy wierzą, że mi służą, ani wybrani, którzy nie wypełniają mojej woli, ani ci, w których nie mieszka moja miłość, ani ci, którzy powodują podziały, ani ci, którzy patrzą na mnie z daleka, ani ci, którzy używają władzy przeciwko moim dzieciom, a zwłaszcza przeciwko słabym. Ten,
który wstrząsa ludzkością za pomocą kłamstw, nie będzie moim synem. Jestem, który jestem. Módlcie się, moi umiłowani, módlcie się. Komunizm rozprzestrzenia się jak woda w rzekach, kiedy pada deszcz, a przepływ jest gwałtowny. Mój ludu, nie oddalam się od moich wiernych, wymaga tego moje przymierze z moimi wiernymi. Moja matka idzie z pośpiechem do dusz spragnionych mojej miłości i jej macierzyństwa. Błogosławię i kocham was, Jezus.